Cześć koledzy i koleżanki. Nazywam się Wojtek Miernik i od ponad 20 lat startuję w spinningowym Grand Prix Polski. Również z sukcesami. Od tego roku zaczęliśmy, ja i mój partner z teamu, rozpoczęliśmy współpracę z firmą Relax, która stała się sponsorem tytularnym naszego teamu startującego w Grand Prix Polski, w teamowym Grand Prix Polski. I chciałem się z Wami podzielić moimi doświadczeniami i moim postrzeganiem ewolucji przynęt spinningowych w ciągu ostatnich 20 kilku lat. Może nie z początków mojej kariery spinningowej, bo ona się zaczęła ładnych parę lat wcześniej, zanim się w ogóle pojawiły przynęty gumowe. Kiedyś to był czas wahadła i wirówki. Natomiast od lat 90., kiedy weszły przynęty gumowe, silikonowe, te możliwości wędkarskie znacznie się poszerzyły. Na początek wygrzebałem moje stare pudełko, w którym znajdują się gumy, myślę sprzed nawet 20 lat. Taka zbieranina zmurszałych, pobarwionych gum. Celowo nic tutaj w tym pudełku nie zmieniałem. Nic nie układałem, bo chciałem Wam pokazać to pudełko. O, to jest ono. Tutaj są gumy różnych firm, ale wprawne oko zobaczy, że ponad 50% tych gum to są kopyta Relaxa. 7, 9. W latach początkowych 2000, jak guma została zniszczona przez rybę, nie wyrzucało się jej. Część przynęt miała urwane ogonki, część przynęt miała rozerwane pyszczki od haczyka, od główki. To z dwóch takich przynęt robiło się jedno za pomocą albo kleju, albo zapalniczki. Jak już mówiłem, lata 90. i początek lat 2000 to była era kopyta. Zresztą nawet do dzisiaj większość ludzi, większość wędkarzy łowiących, niekoniecznie tych wyczynowo, kojarzy firmę Relax właśnie z kopytem. Z kopytem różnej wielkości, różnego koloru. Tak też wyglądały i moje początki spinningowania przynętami gumowymi. To było kopyto. Zwykle na pytanie, na co złowiłeś, odpowiadało się na kopyto. Już się nie wnikało, na jaki kolor, na jaką gumę, jaki to był dokładnie rodzaj. Nawet jak to była jakaś podróbka, to nadal było to kopyto, czyli przynęta wprowadzona, opatentowana przez firmę Relax. Można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy kopyta kojarzą się bardziej z przynętami silikonowymi niż z koniem. To tyle tytułem wstępu. Natomiast od lat 90. i wczesnych 2000 asortyment firmy Relax mocno się rozwinął. I muszę powiedzieć, że nawet nie jestem w stanie o wszystkim tutaj Wam opowiedzieć, bo tego jest za dużo. W tej chwili w ofercie Relax ma kilka tysięcy pozycji. To są różne modele, to są różne wielkości. Każdy model, każda wielkość ma cały zestaw różnych kolorów. Więc jak ja miałbym to dzisiaj Wam wszystko pokazać i wszystko powiedzieć, to na bank zabrakłoby mi prądu i miejsca na karcie. Historyczne pudełko idzie na bok. A porozmawiam trochę o współczesnym relaksie. Kochani, no jak już wspomniałem, Relax to
kopyto. Ale przecież nie tylko. Wszyscy kojarzą kopyto, te 10 cm. 3-3,5 cala, natomiast w międzyczasie pojawiło się bardzo dużo różnych odmian kopyta. Chyba takim najbardziej popularnym, w pewnym czasie święcącym swoje triumfy na Drużnie i na innych szczupakowych wodach było kopyto L4. 4-calowa guma. To już jest spory kawałek przynęty. Ja wiem, że łowcy dużych szczupaków powiedzą, że to nadal mikrus, ale to już potrafi zamieszać wodę. Oczywiście gama kolorów przeogromna. Od różnych odcieni perły i białego, przez różne opcje żółtego, fluo, transparentnych, z brokatem, z pieprzem, bez brokatu, bez pieprzu, dwukolorowych, trzykolorowych. Moje ulubione z czerwonym ogonkiem albo pomarańczowym. To szczupaki lubią, jak im coś pomarańczowego lata przed nosem. Drugą przynętą, która pojawiła się po kopytach, powiem szczerze, że nie wiem w jakiej chronologii, ale to był jankes. W pewnym momencie zaczęliśmy łowić na jankesy. W tej chwili nie każdy wie, że jankesy możemy spotkać już od wersji niewielkiej, czyli 2,5 calowej, poprzez 3-4 cale, czyli już taki dobra przynęta szczupakowa, ale również mamy wersję 6-calową, którą już musimy uzbroić w jakiś systemik, żeby można było tego szczupaka dobrze wciąć. Jankes tym różni się od kopyta, że ma duży ogonek, trochę bardziej na sztywno połączony z korpusem, w związku z tym praca tego ogonka porusza całą gumą. W przypadku kopyta głównie pracuje ogonek na takim długiej nasadzie wąskiej, natomiast jeżeli chodzi o jankesa, to oprócz ogonka jeszcze nam ten ogonek, że tak powiem, merda psem. Myślę, że wszyscy też znamy Ohio. Szczupła, obła przynęta z mocną pracą, dedykowana sandaczom. Sandacz zwykle poluje na troszkę smuklejsze rybki, bo jednak pysk ma w porównaniu do szczupaka znacznie mniejszy. No i oczywiście rozmiary również bardzo szeroka gama. O kolorach nie wspomnę. Natomiast ja chciałem pokazać przynęty takie mniej znane. Zacznę może od Montany. To jest bardzo ciekawa przynęta. Jest to jakby połączenie Rippera z kopytem, taka synteza. Długa, cienka, żebrowana nasada powoduje, że to kopytko na końcu bardzo mocno pracuje i wabi ryby. Dosyć wąski korpus, ale taki zwarty w sobie. Jest w co zatopić haczyk główki. I znowu sytuacja jak w pozostałych przynętach. Cały wachlarz rozmiarów. Od 3 cali
przez 3,5. Tutaj mamy 5 cali. Jeszcze gama kolorów jest cały czas w rozwoju. Tutaj mamy taki transparentny z brokatem srebrnym i fioletowym oraz z czarnym pieprzem. Bardzo fajny kolor, mieniący się w wodzie. Myślę, że Montana to będzie hit. Ta długa nasada ogona powoduje, że Montana pracuje już w bardzo wolnym opadzie, przy lekkiej gółeczce, co przy łowieniu szczupaków w płytkich wodach ma duże znaczenie. Następnym modelem, który chciałem Wam pokazać, który mi szczególnie przypadł do gustu, to jest Bass. To taki wyjątek w nazwach, bo większość nazw Relaxa pochodzi od nazw stanów w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ przypominam, że wszystkie przynęty firmy Relax produkowane są w Stanach Zjednoczonych. Bass. Długa, smukła przynęta. Dedykowana okoniom i sandaczom. Bardzo smukła nasada ogona. Kopytko delikatniejsze, ogonek delikatniejszy niż w kopycie, ale w związku z cieniutką, delikatną nasadą ogona ten ogonek ładnie pracuje nawet przy lekkich główkach. Rozmiary od 2,5 do 5 cali. Kolory, wszystkie kolory tęczy. Chyba nawet na tęczy nie ma takich kolorów. Nie widziałem jeszcze tęczy z brokatem. A wybór jest przeogromny. Bass. Powiedziałem już o Bassie. Nie będę Wam pokazywał wszystkich kolorów, bo bateria mi padnie. Następną pozycją, którą odkryłem, muszę powiedzieć, w tym roku, to są jaskółki firmy Relax. W katalogu można je znaleźć pod nazwą Oklahoma. Od wielkości 2,75, czyli taka typowo okoniowa wielkość. W kolorach oczywiście różnych. Po konkretne wielkości. Szczupakowe i sandaczowe. 7,5 cala. To już jest kawał przynęty. I standardowo kolorów, a kolorów. Od naturalnych z brokatem, z pieprzem, do całkowicie fantazyjnych. Zieleń, pomarańcz i połączenia tychże kolorów. Oklahoma. Taki stan w Stanach Zjednoczonych. Jaskółki firmy Relax. Co dalej? Dalej, już Wam mówię, nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy znają przynętę, która się nazywa Texas. Czyli żebrowany korpus, duża płaska łopatka ogona, cienka nasada. Zobaczcie, jaka to jest giętka przynęta. Guma jest miękka przy nasadzie, więc ogonek będzie pracował, a jednocześnie korpus jest na tyle twardy, że będzie dobrze trzymał główkę. Co jest bardzo ważne, bo znamy wiele przynęt bardzo fajnych, miękkich, ale 2 brania i przynęta rozpruta przez haczyk. W przypadku
przynęt Relaxa tak się nie wydarzy. Jak już mówiłem, Texas. Również kilka wielkości. To akurat 4 cale. Ale jest i 2,5 cala, czyli taka ogoniowa wielkość. Tu akurat kolor marchewka z czarnym grzbietem. Więc zapamiętajcie, Texas. I na koniec hit. To jest po prostu hit. Jak dla mnie. Viper. Czyli połączenie. Właśnie. Czego to jest połączenie? Twistera ze smokiem? Może i tak. Praca tej przynęty jest bardzo ciekawa, bo wężowym ruchem porusza się cały ten ogonek razem z tą górną płetwą tej przynęty. Więc ona jest wąska, ale wytwarza bardzo wyraźną falę hydroakustyczną i szczególnie w wodach, gdzie ryby już wszystko widziały, to tego typu przynęta naprawdę może zrobić cuda. A wiem, że na niektórych zbiornikach jest to tajna przynęta niektórych wędkarzy. Oczywiście Viper, to znaczy nie oczywiście. Wyjątkowo Viper jest przynętą, która występuje tylko w 2 rozmiarach, mianowicie ten już, który pokazałem. Czyli 6 cali i młodszy brat 3-calowy Viperek. Taka przynęta uniwersalna, okoniowo, standardowo i szczupakowa. Bardzo ciekawa praca. Polecam, żeby każdy miał kilka Viperków w pudełku, bo nie wiadomo, kiedy się mogą przydać. Wracając jeszcze do kopyt, bo większość z nas kojarzy kopyta z takimi przynętami niedużymi, ale jest też coś dla łowców okazów. Tada! Kopyto 8L. To już jest kawał przynęty. 8 cali to jest 22 cm. O ile dobrze liczę. To na dzisiaj tyle. Następnym razem opowiem o innych produktach firmy Relax. Bo jak się okazało, firma Relax to nie tylko przynęty gumowe, ale też sporo innych. Na razie, cześć!